Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam na kolejnym sobotnim filmie. Słuchajcie, seria jak dbać o ekspres, jak co sobie zrobić w ekspresie po gwarancji. Cieszę się waszym jakby poważaniem. Było o Nivonie, było chyba o Latego. No to dzisiaj na przykładzie tego brudaska DeLonghi Cappuccino, ale to jest jakby analogiczne. Pokażę wam, jak możecie sobie zadbać, co możecie sobie sprawdzić sami w domu. Tylko pamiętajcie, ja to też powtarzam wam w komentarzach, po gwarancji. Nie grzebcie w ekspresach, jeśli są na gwarancji, poza czynnościami wymienionymi w instrukcji. Także lecimy! Słuchajcie, DeLonghi Cappuccino. No, taki mocno przybrudzony, może nawet nie bardzo mocno, zaraz go tutaj obejrzymy. Ekspres oddany na usterkę niespienia. I to się tyczy wszystkich ekspresów. Jeśli mamy manualne spienianie, ta cała dzisiejsza historia, jeśli mamy manualne spienianie, to oczywiście tu będziemy mieli dyszę, którą trzeba ściągnąć, wyczyścić. To jest cały temat no, zadbania o system mleczny tego ekspresu. Zaczniemy od czynności, które robi się i tak standardowo, a potem przejdziemy już do czynności takich, powiedzmy, bardziej zaawansowanych, ale to zaznaczę wyraźnie ten moment, słuchajcie, kiedy to nastąpi. Najważniejsza rzecz, trzeba go odpalić, zobaczyć, co się dzieje, i trzeba sobie przynieść trochę na przykład wody z płynem do naczyń, żeby zasymulować, że jest tu mleko. Nie używam mleka, wielokrotnie to powtarzam, do testów, bo mleko brudzi, mleko trzeba czyścić, natomiast woda z płynem do naczyń doskonale symuluje mleko, a przy okazji nam czyści wszystkie te kanały. Szumnie nazywany symulator mleka gotowy. Dosłownie jeden psiuk płynu do naczyń i to wszystko. Uzupełnijmy jeszcze braki. Bardzo często to gubicie, to jest ociekaczka, ona wchodzi tu, nie we wszystkich modelach jest, ale w tych, których jest, nie gubcie. Chodzi o to, że w momencie, jak na przykład zrobiliście kawę, cappuccino czy zwykłą i nagle pokazało się opróżni tackę, jak ją wyjmiecie, tutaj jest kanał spustowy ekspresu. Jakby tej ociekaczki nie było, będzie wam tutaj, bo tu zawsze trochę wody jeszcze kapnie, będzie wam kapało na blat, a tego byśmy nie chcieli, nie? Także odpalamy. Pierwsza rzecz, bardzo często zwracam na to uwagę i zanim jeszcze odpalimy w ogóle spienianie i sprawdzimy, czy ono rzeczywiście nie działa, nie zwracacie na to w ogóle uwagi jako użytkownicy. Przecierajcie zawsze po spienianiu, jak wyjmiecie dzbanek, przecierajcie te o-ringi. Zobaczcie, jak one wyglądają. Tu i tak jeszcze nie ma wielkiej tragedii. No ale nie, no jest tragedia. Przecierajcie te o-ringi, bo to wszystko to nie jest zniszczony o-ring, tylko to wszystko to jest narośl starego, zaschniętego mleka UHT. Niestety te systemy mleczne dzbankowe w DeLonghi mają to do siebie, że na tym czpieniu zawsze trochę tego mleka zostaje. No nie jest to taki bezkontaktowy system. Teraz DeLonghi ma nowszy, ale to jeszcze do mnie nie trafia. Tak naprawdę bawiłem się tym gdzieś w sklepie z takim zupełnie innym tym gniazdem. Tu już nie ma tego czpienia, pofrunęła gdzieś. Nie ma tego czpienia, tylko jest takie wpinane gniazdo. Wydaje mi się, że to będzie lepsze, ale to wiecie, to czas pokaże. Nowe o-ringi, ale zanim założycie na ten czpień o-ringi, no to oczywiście trzeba go psiknąć. To już zaczynamy powoli robić taki przegląd domowy, to co mówię, to co mówiłem. No ale zacznijmy od tego w ogóle, bo samo to, słuchajcie, może być powodem, że ten ekspres nie spełnia mleka. Też te uszczelki muszą trzymać. Żadna filozofia, jak będziecie regularnie po wyjęciu dzbanka, czyli porobiliśmy sobie kawki, zaprosiliśmy gości, porobiliśmy kawki, wyłączamy ekspres, karawkę, tak jak to reklamuje producent, możecie sobie wstawić do lodówki, bo kartonu z mlekiem nie możecie. Ręczniczek, wystarczy wtedy, nie trzeba ściągać tych o-ringów, wystarczy przetrzeć i to będzie dużo dłużej służyło. No i przede wszystkim nie będzie wasza kawa miała kontaktu z podgrzanym, zgniłym mleczkiem UHT. No, nie uciekło, jest. Myślałem, że o-ring wystrzelił, a on został na dziobaku. Te o-ringi też możecie sobie we własnym zakresie wymienić. Ja gdzieś tu na ekranie teraz pojawia wam się symbol tych o-ringów. Więc no to jest żadna filozofia, słuchajcie. Tylko załóżcie w dobre miejsca. Musi wam to ładnie wskoczyć. Tu są dwa takie wżłobienia. No powiedzcie, no lepiej wygląda, prawda? I teraz mówimy tutaj, pamiętajcie, bo już jak przy tych poprzednich filmach o przeglądach, o oglądaniu sobie ekspresów we własnym zakresie zwracaliście uwagę, że ja używam czegoś, że robię coś nie tak. Ja w tej chwili pokazuję wam, jak to robić w domowych warunkach. Jeśli macie jakąś wazelinę nawet kosmetyczną, możecie sobie to przesmarować, to i tak się wypłucze.
Chodzi o to, żeby to lekko natłuścić i to warto robić co jakiś czas, żeby zwracajcie uwagę, bo ja się często spotykam z tym, że z tym dzbankiem założonym można ściągnąć ekspres z blatu, tak ciężko to wchodzi. Jak będzie wam to tak ciężko wchodzić, będziecie wpychać ten dzbanek i być może tu jest taki przypadek, bo bardzo ciężko to wchodziło. Robi się tu mikropęknięcie w tym otworze, no i wtedy jest cały dzbanek do wymiany, cała karawka. Nic tu nie poradzicie. Dobra, gniazdo mamy obłożone nowymi uszczelkami, zaglądamy tu. Tu musi być zawsze, słuchajcie, czysto. Najważniejszą rzeczą w całym tym pokrętełku jest to wżłobienie. Ono musi być czyste, bo tędy napowietrzane jest mleko, bo jakby w systemie spieniania mleka, powtarzam to wielokrotnie, wszystko polega na tym, że para wam podgrzewa to mleko i powoduje podciśnienie, które je zasysa, natomiast doprowadzane powietrze napowietrza to mleko i powoduje jego spienianie. I tak naprawdę, tu też zaglądamy, tu jest w miarę czysto, i tak naprawdę kręcąc tym pokrętłem, to regulujecie dopływ powietrza. Max, średnio i brak dopływu powietrza, wtedy leje się samo gorące mleko. Ot i cała filozofia, słuchajcie, spieniacza. Dobra, wodę mamy. O, i zobaczcie teraz, jak to chodzi. To nie może być tak, że wy możecie ekspres ściągnąć z blatu tym. To ma tak ładnie chodzić i tyle. Odpalamy maszynę. Te ekrany w tych akurat modelach DeLonghi Cappuccino robią się ciemne. Widzicie, on jeszcze jest ok, na kamerze to widać dużo gorzej, ale one lubią przygasać, lubią nawet zgasnąć na dobre. Czyli mamy dwie uszczelki na ten moment wymienione. Czekamy, aż się nagrzeje. Może byśmy coś podłożyli, tylko co? Ach, niech się leje do tacki w sumie, co to przeszkadza. On w ogóle bardzo się trzęsie, już słyszę. Jak słyszycie pewnie po dźwięku pompy, on nie chce pobrać wody. Ciężka sprawa. On się nie przepłucze, żeby nie przedłużać tego wyłączę. O. Będzie go trzeba odpowietrzyć. Jak macie też taką sytuację, że on tak głośno chodzi, nie dzwońcie od razu do serwisu. Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić i bardzo często pomaga. Dajmy mu się wystartować. Silnik chodzi nawet ładnie, winda chodzi nawet ładnie. Załóżcie końcówkę gorącej wody i włączcie mu płukanie. A? Jest nadzieja. On jest mocno zakamieniony, już to widzę, ale widzicie, odpowietrza się. Choć idzie to zdecydowanie zbyt wolno. Należałoby zacząć, słuchajcie, od kamieniania, ale przejdźmy na razie do... No dobra. Niby się włączył. Dobra, przechodzimy do rzeczy, o których ten film ma być, czyli wyłączamy go. Ściągamy końcóweczkę. Z prądu gościa. No i tak. O rzeczach oczywistych nie będę mówił, ale tu widać, że było dbane. Tacki myjemy. Ja w swojej jurze opłukuję tackę codziennie wieczorem. Dbajcie o czystość tych tacek, bo pamiętajcie, powtarzam to jak mantrę, to co stoi w tacce przez noc paruje, no jak to woda, to wszystko idzie do góry. A co jest nad tacką? Im mniej będziecie o to dbać, tym więcej będzie z ekspresem problemów. Prosta zasada, no ale niestety sądząc po ekspresach, średniej ekspresów, w jakim stanie do mnie przychodzą, nie jest to zasada oczywista. Druga rzecz, jaką jeszcze w ramach niezbytniego grzebania w ekspresie możecie robić, to po wyłączeniu z przycisku, i to się tyczy wszystkich DeLonghi, wyjmujecie zaparzacz, raz w tygodniu, ja proponuję, nawet można częściej, włóżcie go pod wodę, opłuczcie go porządnie, tylko nie w żadne wrzątki, w żadne ostre chemie, po prostu ciepła woda, można go troszeczkę tutaj szczoteczką, to co przyschło, jeśli będziecie to robić regularnie, ten jest w miarę, to będzie czyściutki ten zaparzacz. To samo w środku, patrzcie. Wszystko to, i to też powtarzam wielokrotnie, narzędzia serwisowe, odkurzacz plus szczoteczka, wjeżdżacie sobie tam do środka, jak będziecie regularnie, tu naprawdę jest zadbany w miarę ten ekspres, jak będziecie to robić regularnie, to, nie wiem czy to widać, tam troszkę syfu jest, ale to wjeżdżacie tam odkurzaczem, będzie czyściutko, słuchajcie. Będzie czyściutko, będzie ładnie.
Ta kawa nie będzie wam pleśnieć, pamiętajcie, kawa i świeżo zmielona, a zwłaszcza przeparzona, pleśnieje momentalnie. To jest właściwie wszystko. Jeszcze jedno, co możecie robić, nie wiem, raz na pół roku. Tu widać tą śrubę wewnątrz. To są sanki, które będziemy za chwilę odkręcać, ale to za chwilę. Nad nią tu. O, nad nią tu. Widzicie? I poniżej jest śruba. Weźcie sobie na patyczek właśnie smaru jakiegoś, tylko nie żaden. Najlepiej silikonowy albo wazelina. Na patyczek. Jeśli macie jakiś taki w sprayu, to psiknijcie dokładnie. Troszeczkę dosłownie. Ja teraz tego nie będę robił, bo zrobimy to później. Troszeczkę tu u dołu, troszeczkę tu u góry, albo patyczkiem do uszu. Troszeczkę tam napaćkajcie wazeliny. Nie musicie tego rozprowadzać, bo ekspres przy uruchomieniu jeździ góra-dół tymi sankami. On się sam rozprowadzi, słuchajcie. Dobra, rozkręćmy go, zobaczmy, co się dzieje w środku. To już są czynności, których nie robimy na gwarancji. Czyli na ten moment robimy kontrolę, czy w środku wszystko jest ok. Torx Security, bardzo często mnie o to pytacie, bardzo często. Co to za śrubka z taką główką ze szpikulcem, zaraz wam ją zbliżę. To już nie jest wielka filozofia, to już nie jest technologia kosmiczna. Te Torxy, klucze można dostać wszędzie. Chodzi o to, że to jest Torx, tylko on ma bolczyk w środku. To jest taki Torx. Musicie mieć po prostu Torxa z dziurką w środku. Często o to pytacie, a to w każdym sklepie tak naprawdę z narzędziami dostaniecie, w każdym markecie budowlanym. Jeśli byście szukali w wyszukiwarce, to się nazywa Security Torx. I tyle. T15 bodajże, ale mogę kłamać jak zawsze, bo ja tych rozumiem. T20. T20. Więc DeLonghi Security Torx T20. Tylko obudowa jest przykręcona tymi Torxami w DeLongach. Cała reszta już w środku to są gwiazdkowe, krzyżakowe kręty. Rocznik 2019, 5 lat. Nawet jeszcze nie, bo to lipiec. 4,5 roku produktowo. Już coś tu połamane, więc chyba już ktoś tu był. No tu wszystko wygląda dobrze. Zobaczcie, wężyki czyściutkie. Tak, ktoś to już odkręcał, bo są powyłamywane. Ktoś za mocno przykręcił. To o tym będę mówił, jak będę go skręcał. Nie przykręcajcie tak na pałę tych śrubek, wkrętów, bo tak to się kończy. Co prawda to się nic oczywiście nie dzieje. No ale po co łamać, jak działa? O, widzicie? Tu już nie ma zaczepu. Więc już ktoś tu był w tym ekspresie, albo upadł, albo inne ciekawe rzeczy. No i oglądamy, słuchajcie. To inspekcja to jest prosta sprawa. Tutaj też nie ma wielkiej filozofii. Pytacie o to często, więc powiem, skoro już się skupiamy na modelach. Wszystkie praktycznie DeLonghi mogą się różnić tą grzałką, bo w nowszych jest taka pionowa grzałka. Natomiast konstrukcja wszystkich tych ekspresów jest identyczna. Czyli tu nam wchodzi woda. Przepływomierz, element mierzący wodę. W środku kręci się wiatraczek, daje impulsy do czujnika Halla, zlicza te impulsy, wie ile wody przepłynęło. Z przepływomierza do pompy. Pompa wiadomo, pompuje wodę. Membrana spłaszcza nam uderzenia pompy, ponieważ jest to pompa wibracyjna. Ona pracuje tak jak pracuje w niej cewka, czyli przód, tył. To nam spłaszcza trochę te uderzenia ciśnienia. Elektrozawór pierwszy, trójdrożny, rozprowadzający i tu w zależności jakich funkcji wykorzystujemy, on rozprowadza wodę w odpowiednie miejsca. Grzałka odpowiedzialna za parzenie kawy i grzałka odpowiedzialna za generowanie pary, czyli ta od spieniania. Plus elektrozawór spustowy, silnik, sterownik silnika, właściwie chyba to jest układ startowy, a pod tym wszystkim to wszystko jest do windy napędu przykręcone. Cała filozofia, słuchajcie, cała filozofia. Co należy przede wszystkim sprawdzić, czy na grzałkach nie ma wyciekła, zwłaszcza tej, bo te grzałki lubią sobie pękać. W tym miejscu lub pod spodem, ale tu jest wszędzie suchutko. Ślady po pęknięciu tej grzałki z reguły objawiają się gdzieś tutaj, zaciekami. Tu jest wszystko ok. Kanał spustowy, pod nim suchutko. No kurna, w środku ten ekspres wygląda na tip-top, więc ja obstawiam, że tutaj jest problem z tym, że on jest zakamieniony. Ewentualnie zapchane jest gniazdo. No dobra, to idziemy na drugą stronę. Co warto zrobić? Tak naprawdę góry nie musicie ściągać. Góry nie musicie ściągać, bo tam tak naprawdę jest tylko młynek. Jeśli młynek działa, nie ma sensu w nim grzebać. Młynki DeLonghi są pancerne. I tyle. Szkoda, że akurat tak zadbany ekspres się trafił do takiego przeglądu, no ale to chyba należy się cieszyć. Sanki zaparzacza. Tu wchodzi zaparzacz, tak? Sanki zaparzacza. Torx, nie ten. To może ten.
Te dwie śruby, one są wkręcane na klej do gwintów. Jaki to jest numerek śrubokręta, nie mam pojęcia, nie jest napisane. Trochę dokręcamy, żeby ruszyć i odkręcamy. Pamiętacie ekspres DeLonghi, który do Grzegorza trafił, że nie zawsze to idzie tak łatwo, a właśnie zawsze idzie łatwo. To był jakiś pierwszy taki przypadek, że nie mogłem wykręcić tych sanek. Są tu dwie podkładki, takie oczka patrzące z ekspresu. I tu tak naprawdę wykręcamy tylko te dwa wkręty, ale to już mówię, to już trzeba wiedzieć, co się robi, bo tu można ukręcić gwinty, tu czasami to ciężko idzie, ale warto to odkręcić. O, już widzicie dlaczego. Tu się zawsze zbiera kawa i to nie jest ani wada, ani jakiś problem. No to jest właśnie to, co mówię, że kawa mieląc się pyli. I to są te efekty. Jeszcze to kółko możemy wyjąć. O, to jest kolega Zyzusia. Nie Zyzusia, Wylutka. I teraz tu możemy sobie wjechać, słuchajcie, no słabo to widać. Tu jest całkiem czysto. Można sobie przedmuchać co niniejszym uczynię. Podmuchajcie też tam do góry. Oczywiście można to wymontować, ale nie chcę tego, żebyście to robili, bo tutaj złożenie tego nie jest aż takie proste. Na tyle mamy do tego dostęp, że można to zrobić, słuchajcie, od zewnątrz. To całe możecie sobie na jakiś czas zapsikać, również od spodu. Tutaj się nie bójcie, bo jak nie będziecie za bardzo psikać w śrubę, to nic się tu nie wydarzy. Tak wygląda praca, słuchajcie, tak wygląda praca w serwisie, tak wygląda czyszczenie tego. Tutaj dobrze wyczyście z tej strony. To są ślizgi. Mam nadzieję, że to widać. To są ślizgi, po których ślizgają się te sanki po ściance działowej ekspresu, nazwijmy to tak. Tu też, słuchajcie, nie musicie tego tak bardzo na tip-top czyścić, bo to po 2 kawach zaraz będzie całe w kawie oblepione. Ale tu się zbierają największe złogi. Z tej strony. Tutaj ciężki jest do tego dostęp, dopóki się tego nie odkręci. Jeszcze mu tu miodu. Najlepiej to zostawić zapsikane na 10 minut, wtedy dużo łatwiej schodzi. Tak samo środek. Tutaj też pamiętajcie, że... Może ja to tutaj przyceluję trochę na ten element. Że tu już się robią odbarwienia, widzicie? Tego nie doczyścicie. Te odbarwienia tu zostają, bo to ma kontakt z kawą przez cały czas użytkowania ekspresu. Chodzi o to, żeby zmyć ten przyklejony brud. Czyli to, co się da, ale też nie chodzi o to, żeby tutaj szorować ten plastik, żeby go nie pokaleczyć. I tyle. I teraz trzeba to przetrzeć, przedmuchać najlepiej, jeśli macie czym. Jeśli nie, to bardzo porządnie powycierać. Podobnie tu w środku. O, to sobie można nawet teraz tak odłożyć, żebyśmy mieli lepszy dostęp tu. No i to jest taka zabawa, ale to jest element, który pracuje za każdym razem, śrubę też wycieram, za każdym razem, kiedy pijemy kawę, więc tutaj naprawdę jeździ to non-stop. To teraz trzeba do środka dmuchnąć, pozbyć się opiłków kawy. Jeszcze tutaj trochę zostało. To często słyszę, że my jako serwisy nie wiadomo jak to robimy. To jest taka sama praca, jaką musicie wykonać dokładnie w domu. No. Trzeba to po prostu wszystko wyczyścić. I tyle. I teraz przed złożeniem mamy przygotowane wylutka i 2 wkręty. Smar. Ja akurat używam do śruby CX80, żeby wam to dobrze pokazać. Tylko to niedużo. Już przesadziłem. U góry, u dołu i u góry. I tyle. Tutaj teraz wyławiamy
ślizg. Smarujemy te ślizgi. Tu nie musimy się oszczędzać, też bez przesady, żeby tego nie było za dużo. Mamy to posmarowane, palca trzeba wytrzeć i składamy to do kupy, słuchajcie. Włóżmy sobie to. O, widzicie? Tak będzie chyba prościej. Włóżcie sobie to. Ustawcie sobie w miarę pionowo. I teraz próbujcie wkładać na śrubę. O, idealnie. Trzeba sobie palcem przytrzymać, bo to pręży. Jedną śrubę, w tym przypadku śrubę przyłapać. I drugą. I dokręcamy. I mamy sanki wyczyszczone, środek wyczyszczony. I uważam, że to jest wszystko, poza oczywiście jeszcze odkamienieniem, umyciem go z zewnątrz, co powinniście sobie zrobić po gwarancji w tym ekspresie, pomijając elementy, o których była mowa w przypadku DeLonghi Dynamiki, gdzie no o czujnikach i tak dalej, oba te filmy się pojawią, tutaj gdzieś linki. Dociągamy dosyć mocno, ale też no, tak z wyczuciem, bo to jednak pracuje. I pozostaje zaparzacz. O zaparzaczu, słuchajcie, film pojawia wam się właśnie gdzieś tu, jak go czyścić. Gdzieś, nigdy się nie nauczę, gdzieś tu. O, jak go czyścić, więc nie będę się powtarzał, bo to nie ma najmniejszego sensu. I tak, słuchajcie, wygląda to, co uważam, że należy zrobić w tym ekspresie po 2, po 3 latach. Czyli myjemy go na bieżąco. Myjemy tacki na bieżąco. Zmieniamy uszczelki na gnieździe spieniacza. Myjemy zaparzacz, rozbieramy. Chociaż odkręcamy sitko z zaparzacza, o tym mówię wielokrotnie. Kontrola całego ekspresu, czy nie ma żadnych wycieków. Tutaj się nic nie dzieje. Jeśli jakiekolwiek są, to albo jeśli jesteście w stanie sami zaradzić, działajcie, albo oddajcie ekspres do serwisu, bo wycieki w ekspresach bywają niebezpieczne. W tych grzałkach bardzo często pęka tu u góry. Zaczyna się lać po termikach. Termiki to są zabezpieczenia przed przegrzaniem grzałki, na niej idzie 230 V. Tutaj nadal jest, spójrzcie, 2019 rok, czujnik w śliskim oplocie, w śliskiej izolacji, czyli ten, który lubi robić problemy, lubi robić zwarcia. A tak poza tym, jedyne co mnie dziwi, to że tu jest woda. No to jest odpływ z... zaworu bezpieczeństwa. Odpalmy go teraz ze zdjętym bokiem. Ten zawór działa tak, że jeśli gdzieś w ekspresie napotykany jest zbyt duży opór, na przykład zakitowana grzałka, nieotwarty elektrozawór, no cokolwiek, co powoduje blokadę przepływu wody, to tędy ma pójść ciśnienie do tacki, bo on prowadzi tutaj do kanału zwrotnego, który ma odprowadzić ten nadmiar ciśnienia. Zaczął się płukać. Jeszcze możecie sobie sprawdzić to, co zawsze powtarzam, czy tu nie ma niedrożności. A była chyba, bo się woda nagle polała. Tam w środku jest taki zawór kulowy, czyli kuleczka plastikowa. Jak tam naleci mleka, to on się potrafi tak zapchać, że woda tędy nie popłynie. Tu jest na razie ok. No sprawdźmy. Płynie tędy woda, widzicie? Jeśli tędy ucieka woda, to przy spienianiu też pewnie tędy ucieka. I to powoduje, że jest zbyt małe ciśnienie spieniacza. I to powoduje, że nie spienia mleka. Sprawdźmy to. Ekspres woła o wymianę filtra. No, pewnie usłyszę, że dopiero co miał być wymienione, chociaż tu chyba był... Nie było filtra w zestawie od klienta. No zobaczmy. Właściwie to nas mało interesuje, czy tu się będzie lało mleko, tylko czy tędy będzie szło ciśnienie. I teraz co należy wykonać, bo film był jakby o pokazaniu wam, jak sobie wyczyścić ekspres. Widzicie? Całe ciśnienie ucieka tędy.
więc on nie ma szans spieniania mleka. Do wymiany na dzień dobry, znaczy na dzień dobry w ogóle to jest do odkamienienia ten ekspres. I drugie na dzień dobry, słuchajcie, to jest wymiana, już wam pokazuję, wymiana tego elementu. Zaworu bezpieczeństwa, z którego nie leje się. Bo zamiast ciśnienie iść tu, to ucieka tędy. Ale film o wymianie tego elementu pokażę wam innym razem, bo dzisiaj miało być o tym, co zrobić w DeLonghi. Czyli jeszcze raz, na ekranie wyświetla się punkt po punkcie. Mycie z zewnątrz, regularnie. Mycie tacek. Najlepiej opłukujcie codziennie, raz w tygodniu porządnie myjcie. Po trzecie, dbanie o gniazdo spieniacza. Po każdym wyjęciu pojemnika z mlekiem przetrzyjcie ręczniczkiem. Kontrola tych dwóch uszczelek. Jeśli są zużyte, to kosztuje grosze. Po czwarte, zaparzacz. Odkręćcie sobie raz na 3 miesiące sitko w zaparzaczu. Jak rozebrać zaparzacz? Film dokładnie tu się pojawia. Po czwarte, jeśli się nie boicie, raz na, no to po tych 2-3 latach odkręćcie sobie te sanki, wyczyście sobie tam wszystko, wyodkurzajcie, nasmarujcie, tak jak pokazywałem, nasmarujcie sobie tą sprężynę. Bardzo dużo do mnie DeLonghi różnych typów trafia z tą sprężyną. Ja zawsze mówię na to, sprężyna to jest śruba. Z tą windą pracującą tak, jakby tam opiłki metalu się mieliły. To już jest za późno wtedy. Często już się nie da tego uratować, trzeba to wymieniać. No i po piąte, zdejmijcie sobie obudowę, pooglądajcie, czy tu jest wszystko ok. I tyle z mojej strony, słuchajcie. Kawki. Kawki. Ostatnio najpopularniejsza, mocna dzida, 90% robusty, 10% arabiki. Bardzo mocna kofeinowo kawa z charakterystycznym smakiem robusty, ale to jest porządna robusta. Nie mylcie tego z robustami po 20 zł za kilogram kupowanymi gdzieś w marketach, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego. Coffee Doctor zielona, 85% arabiki, 15% robusty. To jest kawa delikatna, bardzo smaczna. Bardzo długo tylko ją piłem. Bardzo dobra kawka, jak ktoś nie lubi takich bardzo wyrazistych kaw. Żadna z tych kaw, od razu zaznaczam, nie jest kwaśna. I to też ostatnio bardzo popularna. Coffee Doctor czerwona. 60% arabiki, 40% robusty. No taki balans pomiędzy tymi dwiema. Czyli dosyć mocna, ale bez perwersji. 60% arabiki, 40% robusty. Pięknie się balansują tutaj te dwie odmiany kawy, także jeśli jesteście zainteresowani zakupem kawy, mail właśnie wam się wyświetla na dole ekranu. Napiszcie mi maila, będę wam wysyłał informacje, jak można ją zamówić, jakie są aktualne ceny. Przypominam, bo dawno o tym nie przypominałem, o grupie na Facebooku. Tu wam się wyświetla nazwa tej grupy, jest link w opisie filmu. Zapraszam, jest tam już prawie 3000 osób w społeczności. Jeśli macie pytania o poradę, o no cokolwiek o ekspresy, to tam jest najlepsze miejsce. Zapraszam na poniedziałkowy live rocznicowy, o tydzień opóźniony, ale we wtorek minął rok od opublikowania pierwszego filmu, także widzimy się w poniedziałek o 18. No i tyle. Miłej soboty życzę, miłego popołudnia. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się. Cześć.